Jestem obecnie w Inverness w Szkocji. Wróciłem do Szkocji po 5 latach. Ostatni raz byłem tutaj w 2019 roku i w tym roku razem z kolegą zamierzam przejść jezioro Loch Ness wzdłuż. Jest taki szlak The Great Glen Way, który prowadzi po mniej więcej północno-zachodniej stronie jeziora. Ma ponad, przynajmniej w tym zakresie, w którym my będziemy szli, ma ponad 70 km długości i zamierzamy go pokonać w 3 dni. Rozpoczynamy w sobotę, czyli licząc od teraz za 2 dni. Także ja Wam życzę miłego oglądania i trzymajcie kciuki, żeby cała wędrówka udała się pozytywnie. Pomysł na przejście The Great Glen Way pojawił się po udanym trekkingu wzdłuż muru Hadriana. Tym razem wybraliśmy Szkocję, która urzeka pięknymi widokami i jest nieco inna niż Anglia. Przez Inverness przebiega szlak The Great Glen Way. To właśnie nim w sobotę zacznę trekking wzdłuż jeziora Loch Ness. Natomiast jestem w tej chwili na takim małym wiszącym mostku nad rzeką Ness, która przepływa właśnie przez Inverness. Sam mostek się bardzo buja, jeżeli się po nim chodzi. Jeśli chodzi o zwiedzanie Inverness, no to jest tutaj zamek, który w tej chwili jest w remoncie. Jest ciekawa miejscowa katedra, do której można wejść. Wstęp kosztuje 2 funty. No i oprócz tego są muzea. Natomiast jutro w planach mam rejs w poszukiwaniu wielorybów. Czy znajdziemy, dowiecie się z filmu. Inverness z pewnością będziecie kojarzyć z filmem Outlander, jednakże tak naprawdę zdjęcia kręcono w Falkland, niedaleko Edynburga. Miasto położone jest malowniczo nad zatoką i może być świetnym miejscem na rozpoczęcie podróży po Szkocji. To właśnie w pobliżu Inverness, a dokładnie pod Culloden w 1746 roku miała miejsce bitwa, która wywarła ogromny i jednocześnie negatywny wpływ na szkocką kulturę. Inverness jest pełne pięknych zabytków. Do najciekawszych należą zamek i miejscowa katedra świętego Andrzeja, która jest nieco młodsza niż wspomniana warownia. Katedra powstała w stylu neogotyckim w drugiej połowie XIX wieku, a wstęp do niej kosztuje 2 funty. Warto wejść do środka, gdyż jej wnętrze jest bardzo ciekawe. Sam zamek w trakcie podróży był tymczasowo zamknięty z powodu remontu. Będąc w Inverness, z pewnością zwrócicie uwagę na liczne kościoły. Oprócz katedry warto przespacerować się na wschodni brzeg Edenu, gdzie położony jest kościół świętego Szczepana otoczony przez stary cmentarz. W samym Inverness warto odwiedzić miejscową destylarnię whisky Willep Heist. Można tam zapoznać się z procesem powstawania tego trunku. Inverness położone jest na wybrzeżu nad Morzem Północnym. Będąc tutaj, można sobie wykupić wycieczkę, która się nazywa Dolphin Spirit i właśnie płyniemy sobie na taką wycieczkę i zobaczymy, czy uda nam się zobaczyć jakieś delfiny. Pogoda dopisuje, w tej chwili nawet świeci słońce, choć dzisiaj jest chłodniej niż było wczoraj. No i w takim razie, czy zobaczyliśmy delfiny, przekonacie się z dalszej części filmu.
Szkocja słynie z pięknych jezior, widoków i gór. W tej chwili jestem w Glenmore Forest nad jeziorem Morlich. Z Inverness można tutaj dojechać autobusem. Najpierw do Aviemore, jakieś 40 kilka minut, a potem już lokalnym busem linią 30, jakieś 20 minut nad to piękne jezioro. Widoki są naprawdę zacne. Samo jezioro jest dosyć duże i podobno jest ciepłe. W tej chwili woda w nim jest taka, no nie jakoś za ciepła, no ale też dzisiaj jest bardzo pochmurno i bardzo wiecznie. No i też jak widzicie za mną, mniej więcej znajduje się tutaj jeden z najwyższych w okolicy szczytów Ben Macdui, ponad 1300 metrów, także już jest troszeczkę w chmurkach. No dzisiaj nam to pogoda nie dopisuje, wczoraj było zdecydowanie cieplej, nawet gorąco i bardzo słonecznie, właśnie bezchmurnie. Za chwilkę będziemy wracać z powrotem do Aviemore i do Inverness. Jest sobota, w tej chwili wczesne godziny ranne, chyba koło 9. Rozpoczynamy wędrówkę szlakiem The Great Glenway. To jest szlak, który prowadzi wzdłuż jeziora Loch Ness, ale również tam trochę dalej, bardziej w stronę kolejnych jezior, które tam się znajdują. Dzisiaj do pokonania 29 km, także najdłuższy dystans, więc będzie największa rzeźnia. Pogoda nawet nie jest najgorsza, nie pada, trochę pochmurno, chociaż rano było słonecznie, ale jest tak lekko chłodnawo, więc nie jest tak źle, nie jest tak gorąco. Trzymajcie kciuki, resztę dowiecie się z dalszej części filmu. The Great Glenway prowadzi z Inverness do Fort William, ma 125 km długości i otwarto go w 2002 roku. Podczas wędrówki pokonaliśmy nieco połowę dystansu, zaczynając w Inverness i dochodząc aż do Fort Augustus. Za mną już ponad 7 km. W tej chwili mała przerwa z pięknym widokiem na całą okolicę. W tle za mną możecie zobaczyć właśnie piękny widok. Jest ciepło, pogoda się zrobiła całkiem fajna. Świeci słońce, a nawet powiedziałbym, że jest trochę za gorąco. Jak na razie w pionie zrobiono około 200 metrów. Najwyższym punktem dzisiaj będzie szczyt Chico o wysokości 460 metrów, ale to już jeszcze gdzieś tam przede mną. Za chwilę ruszam dalej i oby ta pogoda się utrzymała do końca dnia. Pierwsza część szlaku, którą pokonaliśmy, była jednocześnie najdłuższa. Rozpoczęliśmy nieopodal zamku w Inverness. Początkowo szlak prowadził obrzeżami miasta, a potem okolicznymi wzgórzami, prowadząc nas w stronę Loch Ness. Widoki były bardzo ładne. Po drodze w pobliżu szlaku trafiliśmy do położonej w środku lasu restauracji. Miejsce było trochę creepy, ale zjedliśmy tam całkiem smaczny, ale niestety bardzo drogi obiad. Opinie o tym miejscu w internecie są bardzo skrajne, a miejsce z pewnością wygląda trochę jak z horroru. W drugiej części pierwszego dnia wędrówki wreszcie naszym oczom ukazało się jezioro Loch Ness w pełnej okazałości, które od tego czasu towarzyszyło nam już do końca szlaku. Schodzę już w tej chwili szlakiem do Brumna Drohy. Według aplikacji All Trails cały szlak miał mieć nieco ponad 27 km. W Google nam wyszło
z miejsca, gdzie spaliśmy, wędruję z kolegą, miejsce, gdzie spaliśmy 30 mniej więcej kilometrów. W tej chwili na zegarku z GPS-em mam już 29 i wiem, że przede mną jeszcze jakieś 5 km, także sumarycznie wyjdzie nam około 34 km. Droga od Inverness jest łatwiejsza, znaczy co oczywiście kto lubi, bo od Inverness podchodzi się bardzo łagodnie, praktycznie nie czuć tego podejścia. Najwyższy punkt na szlaku miał 380 metrów około, natomiast podejście w drugą stronę, gdybyśmy szli od Drumnadrochit, jest dosyć trudne i w tej chwili czuję to schodząc, także w drugą stronę wcale by nie było łatwo, chyba że jest to początek szlaku dla kogoś i jest ktoś wypoczęty. Więc druga część szlaku z Drumnadrochit do Invermotion chyba. Wybaczcie, ale muszę dokładnie doczytać nazwę. To będzie według Old Race 22 km, a ostatni fragment do Fort Augustus jakieś 12,5 na ostatni dzień. Także dzisiaj powinno być około 19 na kwaterze i zamierzam odpocząć. Trzymajcie się. Pierwszy dzień marszu był najbardziej wymagający z powodu odległości, ale byliśmy bardzo zadowoleni. Trekkingu The Great Glenway dzień drugi. Wyszliśmy z Drumnadrochit i idziemy do Invermorison. Wczoraj Wam źle nie byłem w stanie wypowiedzieć tej nazwy poprawnie, ale to też wynikało z tego, że sobie dobrze nie zapamiętałem. Przed nami jakieś 22 km, maksymalny punkt około 310 metrów, także będą dwa spore podejścia. No i musimy zdążyć przed 16, bo o 16 zamykają ostatni sklep u nas w tej miejscowości i potem już nie kupimy nigdzie jedzenia. Więc wyszliśmy trochę wcześniej, jest 8:30, no i przy dobrych wiatrach do 15 powinniśmy tam dotrzeć. A jak nam się to uda, to też zobaczycie sobie dalej. Pogoda dzisiaj jest nie najgorsza, gdzieś tam słońce powoli przebija się przez te ciemne chmury, które są za mną. No niemniej prognozy są rokujące, a nawet może nawet optymistyczne. Drugi dzień był dużo krótszy od pierwszego. Spora część drogi poprowadzona była w niewielkiej odległości od Loch Ness, przez co nie było nam go dane podziwiać. Dopiero w drugiej części dnia szlak zbliżył się do jeziora i można było zobaczyć piękne widoki. Końcówka drogi do Invermorison dała nam bardzo w kość z powodu stromego zejścia. Drugi dzień trekkingu powoli dobiega końca, właściwie trasa. Zostało jeszcze jakieś 1,5 kilometra do miasteczka Invermorison, więc stamtąd jeszcze mamy do hotelu jakieś 500 metrów. W miasteczku jest sklep, który jest czynny do 16 i restauracja podobnie, więc udało nam się, trochę walka z czasem, ale powinniśmy być około 15. Więc jeszcze jest szansa, że zrobimy zakupy i coś zjemy ciepłego, bo by się przydało. Trasa była dzisiaj również przyjemna w sumie, ale miejscami były podejścia. Natomiast jak widzicie, w tej chwili jest całkiem przyjemnie, już schodzę, nie będzie podejść, więc te 22 km, właściwie 22,5, które były w aplikacji Old Race, by się zgadzało, bo na zegarku mam nieco ponad 21, więc sumarycznie będę miał te 22 z hakiem.
Więc jakbyście kiedyś planowali, to właściwie ten odcinek jest przyjemny do zrobienia w jeden dzień. No chyba że ktoś ma ochotę na większy hardcore, to jeszcze może zrobić kolejne 12, czyli 4 godziny do Fort Augustus. Dzisiaj dzień trzeci trekkingu. Pogoda jest na razie taka, że jest pochmurzone. Rano jak szedłem po pieczywo do sklepu lokalnego, świeciło słońce. Było trochę cieplej. Sprzedawca uprzedza mnie, że mogą być dzisiaj te muszki, które tną ostro, tak zwane midges. Już miałem z nimi parę lat temu nieprzyjemności, bo swędziało i bolało bardziej niż ugryzienie komara. A jak stałem 25 minut pod Glenfinnan wiadukt w Szkocji, to pokąsało mnie kilkanaście. Dzisiaj do pokonania 12,5 km. Powinno to być zrobione w jakieś niecałe 4 godziny. Idziemy do Fort Augustus i przewyższenia będzie około, maksymalna wysokość wzniesienia około 330 metrów, suma przewyższeń jakieś 500 metrów. A dowiedzieliśmy się też przy okazji, że górny szlak prowadzący przez szczyty jest czasowo zamknięty. Mała aktualizacja do wcześniejszego fragmentu wypowiedzi. Okazuje się, że tak jak wspomniałem, szlak górny jest zamknięty. Natomiast biorąc pod uwagę wysokości gór, to myślałem, że będziemy szli tym dolnym, ale jednak dolny prowadzi całkiem dołem, no więc nie idziemy tym górnym, więc powinniśmy mieć łatwiej niż przypuszczałem. Trzeci dzień wędrówki okazał się być najprostszym z uwagi na zamknięcie górnej części szlaku. Z drugiej strony było nam to na rękę, ponieważ kilkakrotnie padał niewielki deszcz, co też nie było zbyt przyjemne. Dzięki temu było też więcej czasu na zobaczenie Fort Augustus. No więc powoli dochodzimy do Fort Augustus. Formalnie zostało nam jeszcze nieco ponad 1,5 km. Chcieliśmy iść przez góry dzisiaj, ale tak jak wspomniałem wcześniej, okazało się, że ten high route, czyli ta droga przez szczyty, jest zamknięta z powodu prac związanych tam z lasem, więc trasa biegła dołem i ja byłem przekonany, że to, czym my mamy iść, to jest właśnie ta niższa trasa, ale jednak rzeczywistość okazała się inna. I trasa dołem była bardzo łatwa, bardzo szybka i pokonaliśmy ją w zaledwie parę godzin. Ostatecznie będzie około 11 km. Tu jeszcze ostatnie 1,5–2 km do Fort Augustus można iść takim zawijasem, ale zdecydowaliśmy się już zejść do asfaltu i ten ostatni fragment pokonać asfaltem, tym bardziej, że przed chwilą kropił deszcz, padał deszcz, w tej chwili delikatnie jeszcze siąpi. Aczkolwiek się chyba wypogadzam, więc mam nadzieję, że popołudnie będzie lepsze. Także udało się, pokonaliśmy trochę ponad 60 km, myślę, że nawet 65 przez te 3 dni i dało to trochę w kość, ale niczego nie żałuję, było fajnie. Jedną z atrakcji Fort William, gdzie kończy się nasz szlak, nasza wędrówka wzdłuż The Great Glenway, jest kanał kaledoński, który ma blisko 100 km długości. Znajduje się na nim 20 kilka śluz, ale najbardziej te fajne są w Fort William i właśnie Fort Augustus. I samych śluz w Fort William jest 6. Tam się znajduje jedna, ja stoję na drugiej, a tam jeszcze za mną są ich aż 4. Czyli w sumie jest 5 takich zbiorników, gdzie żaglówki czy wszelkie statki właśnie przepływają i przepłynięcie tego zajmuje aż godzinę. Także jest to fantastyczne miejsce i przy okazji ciekawa atrakcja turystyczna.
Fort Augustus jest małym miastem na południowym krańcu jeziora Loch Ness. Znajduje się tam system śluz na kanale kaledońskim, podobnym do tego w Fort William. Samo miasteczko jest bardzo malowniczo położone i warto je zwiedzić. Przejście fragmentu The Great Glenway było bardzo ciekawym doświadczeniem. Aktualnie myślimy już o kolejnych wędrówkach.